tak, dotarłam dzisiaj wreszcie po 7 dniach siedzenia w domu tak naprawdę, w mieszkaniu. Nie miałam siły, żeby gdziekolwiek pójść. Ale dzisiaj, o właśnie, pierścień ćwiczeń mi się zamknął. Ale dzisiaj takie statki piękne czekają, oświetlone. I jak tutaj wchodziłam na plażę, telefon tego nie oddaje, ale wiecie co? Ta woda jest dokładnie taka jak te włóczki, które wam pokazywałam ostatnio. Taka turkusowa. Coś niesamowitego. Jestem zaskoczona, bo te stateczki pięknie wyglądają. Szkoda, że tak daleko. No, tutaj oczywiście molo, takie chmury. Myślałam, że nie zdążę, to znaczy już nie zdążyłam oczywiście na zachód. Ale jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Takie ciemne chmury na horyzoncie tak ciemnowo. No ale tak to jest, jak słońce zajdzie. No a tutaj, o, tam jeszcze dźwigi portowe. Tak, widać. O, chyba to się już nie da powiększyć. No nie da się powiększyć. No nic, w każdym razie tak. Zbieram siły i jestem zaskoczona po prostu tym, że bardzo jestem zmęczona fizycznie. I ja wiem, że jak psychika siada, to następuje zmęczenie fizyczne, ale no nie spodziewałam się, że aż do tego stopnia. Na Śląsku tam odczuwałam to rzeczywiście, ale myślałam, że jak tutaj przyjadę, to troszeczkę sobie tak jakby zregeneruję i dojdę do sił dosyć szybko. No a okazało się, że no nie do końca tak to jest. Jestem zaskoczona niemile oczywiście. Wczoraj, bo mieliśmy 2 dni temu śnieżycę i to tak, ja zaobserwowałam 5 w ciągu dnia, no ale mogłam też się pomylić. O, spójrzcie, jakie różowa woda jest też, no coś niesamowitego. No i śnieg na plaży to jest też taki ewenement. I oczywiście słychać pewnie te wrony, o których wam już wcześniej wspominałam. No, czy później wam wspomnę? Nie, później wam wspomnę o tych, tak, będę montować ten film, to wam później wspomnę o tych wronach. No, ale do czego zmierzałam? Zmierzałam do tego, że myślałam, że tutaj się szybko zregeneruje. No, okazało się, że nie bardzo. Wczoraj, jak było tak ładniej na dworze, tak słońce też świeciło, zeszłam na dół i chciałam sobie auto odśnieżyć, bo pomyślałam, że jak tak ten śnieg stopnieje i znowu przyjdzie mróz, bo jest mróz jednak w ciągu dnia, tak no tak jak słońce świeci, to jest do 5, plus 5 w słoneczku, ale jest mroźno. I pomyślałam, że ja tego nie dam rady, tego lodu usunąć z szyb. Zwłaszcza, że wiecie, teraz jest mandat, nie można ze śniegiem jeździć, a ja mam panoramiczną szybę w tej mojej karocy i po prostu no też muszę tam odśnieżyć ten dach, odśnieżać. No i miałam duży problem, bo mi serce wysiadło, a to auto wcale nie jest takie duże. Naskakałam się trochę. I tak, no walczyłam z uspokojeniem serca z pół godziny, a potem dochodziłam do siebie kolejnych 5, więc naprawdę jestem słaba. No i trochę mnie to wkurza już po prostu. A w głowie sobie układam różne rzeczy, próbuję się ogarnąć, jak to się mówi, tak rzeczowo, solidnie i tak dalej. No idą zmiany i oczywiście będę wam opowiadać o nich, ale na razie po prostu tak ogólnikowo powiem. No fajne te stateczki, spójrzcie jak pięknie.
Piękna pogoda, to i ludzi dużo. No, ładnie. Ale prawdopodobnie będę, znaczy nieprawdopodobnie, już postanowiłam, że będę wracać 2 marca. 2 marca będę wracać na Śląsk. Nie wiem na jak długo, no na pewno na tydzień, może 2. Muszę pewne sprawy też pozałatwiać, poukładać. Tak, ale podróż będę miała taką spokojniejszą, dlatego że nie pojadę sama. I cieszę się z tego powodu, że nie muszę, znaczy sama też bym mogła chyba jechać już w tym momencie, ale tak może raźniej mi będzie. Nie, na pewno mi będzie raźniej. No tak się okazało, że nie muszę wracać sama. No, a co jeszcze? A jeszcze to, że zmieniłam plany dziewiarskie i jak mi się uda jutro, ma nie być słońca, ale postaram się Wam pokazać, co zaczęłam robić, bo miałam robić tamtą katanę, ale w oczy wpadła mi moja sukienka, do której nie mam naprawdę swetra takiego rozpinanego kompletnie. A przecież kupiłam sobie merino z Viverno, z Lana Gatto i pomyślałam, że po prostu zacznę robić wreszcie ten żakiet. I jutro Wam pokażę, bo zaczęłam właśnie dzisiaj do południa. Też będę miała kłopot, bo to jest taka ciemny fiolet, taka ciemna wódka. Ja Wam miałam pokazać, jak jeszcze byłam w Pszczynie, ale właśnie nie byłam przygotowana i wzięłam tę wódkę. Bardzo ładna jest, no ale ciemna. I teraz mam problem, bo jak jest mało słońca, to no to tak jak czarne, nie widać tego. No ale poradzę sobie jakoś. A teraz idę jeszcze bliżej może się nie potknę, postaram się nie potknąć. Oczywiście gimbal został w mieszkaniu, no bo przecież kto by to nosił, prawda? Kto by to nosił, takie ciężary. Staram się w ogóle ograniczyć. Mam tylko trochę wody w butelce i praktycznie rzecz biorąc nic, nawet portfela nie mam ze sobą. Albo nauczyłam się płacić telefonem. Wreszcie nauczyłam się płacić telefonem. A dzisiaj takie małe telefon, ale może jest przepiękne. Po prostu kolor jest przepiękny. Rękawiczki mam tyle w kieszeni. Tak. Ślicznie jest, naprawdę ślicznie. Chwila uważności, czyli mindfulness. Pięknym widoczkiem na Kotowski, tam do tej poddali. Ale jest takim chmureczkiem czekają. O, tu fala była duża. No. I relaksujemy się teraz. Pięknie molo jeszcze oświetlone. Ale jak tutaj przyszłam, to rzeczywiście to morze było takie turkusowe. Przepiękne, bardzo rzadko. Na nie udało się, no często nie obserwuję takiego koloru naszego morza. Bałtyk jest specyficzny, to jest Morze Północy przecież, więc trudno oczekiwać takich kolorów jak na Rajskich Wyspach. A tu taka niespodzianka. Pięknie. Także tak, wracam do domu i biorę się za cierpienie. Widzicie to? Tam są wrony. Tak.
U nas nie ma wron. U nas jest taki ptak, który się nazywa czarnowron. A tutaj jak przyjeżdżam do Sopotu, to jak one zaczynają skrzeczeć, śpiewać, jak zwał, tak zwał, to zaraz mi się z Hitchcockiem kojarzy. No, tak siedzą sobie już, do snu się szykują prawdopodobnie, bo tam zachód. Idę zobaczyć. Jezu, straszne są te wrony, naprawdę. Jeszcze tu taka siedzi. No. O! Znowu się kłócą. Nie gadają przed snem po prostu. No jak u Hitchcocka. Dosłownie. Tak, obiecałam, że pokażę Wam włóczki te z Biferno, które sobie kupiłam na żakiet. Bo właśnie mam taką sukienkę i nie mam co do niej ubrać, jeżeli chodzi o takie chłodniejsze dni. A sukienka ma taki 3/4 rękaw. Jest z jerseyu, jest fajna, jest wygodna, ma kieszenie i bardzo ją lubię. I dlatego postanowiłam, że zrobię sobie taki żakiet. Tak, o. No, wiadomo, że daleko mi do modelki, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, taki. I pierwsza wersja była taka, że kupiłam sobie taką włóczkę. Jak przyjechałam do Biferno, to byłam przekonana, że taki kolor to jest. O. I to jest taki bardzo podobny kolor do tego koloru. Tak mi się wydaje. A może się mylę. Tak, bardziej zbliżony. No ten zupełnie jeszcze fiolet. Tutaj jest taka oberżynka. No ale powiedzmy, że to tak bliżej. Ale jak mi pani, nie pamiętam, Karolina pokazała kolor ten, no to już po prostu przepadłam i robię z tego koloru. A właściwie nie mogłam się zdecydować i kupiłam jeden i drugi na sweter. Taka jest różnica. Nie wiem, co to jest, bo tu etykietę gdzieś tam mam w półce, natomiast tutaj jest Lana Gato i kolor 19004. Tak to wygląda. I tak, Lana Gato i taki kolorek. Bardzo ładny. I teraz tak, wiem, no tutaj mam oczywiście mój ring do liczenia rzędów, bardzo go lubię. Taki unicornowy sobie kupiłam, taki unicornowy. Gorzej widać te cyfry, ale fajny jest. Tak, no i tak, zaczęłam najpierw tutaj, właściwie to tak, prułam to chyba no żeby tak nie skłamać, ale ja myślę, że tak z 7-8 razy prułam. Ostatni raz, jak mi spadły oczka, to już nabierałam szydełkiem, ale trudno mi było ten wzór uchwycić w rzędzie, jak się pomyliłam. No i tak, tutaj widać ten wzór na tej włóczce, na tym kolorze, bo ona jest jaśniejsza. Ona jest jaśniejsza, no tutaj tak też sprułam, ale chodziło mi o tą bordiurę. A tutaj już mam tyle tego, no i może i nie będzie tego wzoru tak widać, ale co tam. Tak to wygląda, tak. No i już mam połowę plecków. A może tak będzie lepiej. Tu jakieś farfocle. No to jest takie ciemne, jak wspominałam, więc tutaj nawet wygląda jak jaśniejsze. Jak jaśniejsze, ale to jest naprawdę ciemny kolor. Bardzo ciemny kolor. No i taki wzorek jest. To nie jest jakiś skomplikowany wzorek. Trzeba pamiętać tylko 4 rzędy, ale naprawdę to jest
mało skomplikowany, natomiast jest to wzór spuszczanych oczek. I tutaj co któreś oczko się po prostu, co któryś rząd się spuszcza to oczko. I jak się pomylę, to znaczy tak, gdzieś mi myśli uciekną, gdzieś tam w kosmos. I na przykład co 3 oczka mam, powiedzmy, że co 3 oczka mam spuścić to oczko co któryś rząd, a się pomylę i na przykład raz spuszczę drugie oczko, nie trzecie, i potem znowu drugie, trzecie, no to nie jest to oczko, które powinno być spuszczone i się zatrzymać w odpowiednim momencie, tylko idzie do samego dołu. A potem jest kombinacja rzędów prawych i lewych, to znaczy, bo to nie jest jersey, tylko co któryś rząd się zmienia, widzicie, na ściek. No to nie jest francuski, no ale na prawej stronie robi się lewe oczka. A raczej na lewej stronie robi się prawe oczka. No to potem jest kłopot, żeby to wszystko dobrze, te nitki poprzekładać. No ale nic to. Zdecydowałam, że najpierw zrobię ten, a potem zrobię ten. Bo ten by mi się kolor też podobał. Także taka oberżynka, śliweczka, oberżynka, nie wiadomo co. Tak. No i oczywiście mój sweterek różowy. Nie za bardzo mam, no tu sobie przełożyłam już do takiego, wiecie, koszyczka różowego, żeby pasowało. A mój sweterek różowy się ciągnie jak przysłowiowa lasagna, bo ja bardzo muszę zaciągać nitki, żeby w próbkę, żeby po prostu mi się nie rozjechało tak jak ten nieszczęsny zwyklaczek, do którego jeszcze nie mam motywacji, żeby drugi raz zacząć. I w związku z tym, że muszę bardzo tą nitkę tak próbować zaciągać i te druty są dłuższe, bo to są zwykłe druty takie typowe, czyli chyba 13 czy 12,5. To po prostu męczą mi się teraz nadgarstki, no i tak, ale idzie, no jeszcze mam kawałek, no jeszcze raz tyle może i już skończę. Także już się cieszę, w tym tygodniu na pewno skończę, po niedzieli, a może w niedzielę skończę, czyli jutro, bo dzisiaj jest sobota, a ja dogrywam, niech Was nie zwiedzie mój wygląd, oczywiście idzie ku lepszemu, ale ja dogrywam ten film 4 dni po tym filmie, który widzieliście przed chwilą. Tam jeszcze moja forma psychiczna nie była taka, powiedzmy, do pokazywania się. Natomiast teraz codziennie jest lepiej. Oczywiście to jest ciężka praca. To jest ciężka praca, żeby po prostu tutaj stanąć i jeszcze mieć banana na buzi. No ale tak, życie się ma tylko jedno i trzeba po prostu jakoś sobie je poukładać. Najpierw w głowie, a potem w realu. O tym układaniu to ja Wam jeszcze opowiem kiedyś. Tak jak kiedyś wspominałam, że będę otwierała taki kanał zupełnie nie włóczkowy czy rękodzielniczy, zupełnie nie rękodzielniczy, tylko właśnie z takim nie rozwojem osobistym, bo to chociaż, kurczę, nie wiem jak to nazwać, tak prawdę mówiąc, ze świadomością siebie. O, kanał, który będzie mówił o świadomości siebie, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość siebie. Tak to nazwę, o. No i tak, idzie ku lepszemu, bo zrobiłam zamówienie na Zalando. Wprawdzie takie drobnostka, ale zrobiłam i to już jest naprawdę wielki krok dla mnie, wielki krok, że w ogóle coś mi się chciało i jeszcze kupować, oprócz właśnie jakichś takich podstawowych rzeczy, żeby nie umrzeć z głodu. Ale też właśnie to Wam kiedyś opowiem, że najważniejsza jest taka rutyna. Trzeba, jak się ma problem, to trzeba po prostu sobie wymyślić rutynę. Tak, wiem, że to jest bardzo trudne, ale wymyślić sobie rutynę, czyli tak.
kładę się spać i mówię sobie, co będę robiła od samego rana. I oczywiście nie rozpisywać godzinowo w kalendarzu, że wstaję o 8, 8, nie wiem, tam 10, biorę prysznic i coś tam dalej, idę, robię kawę i tak. Nie, po prostu taką rutynę sobie zrobić w głowie, że wstanę rano, obojętnie o której. Może to być 6, może to być 12, bo też mi się zdarza. I wtedy właśnie tak, biorę prysznic, robię sobie kawkę, dziergam, potem robię śniadanie, bo ja jem późno śniadania, właściwie to jest, moje koleżanki się ze mnie śmiały, Amerykanki, że to nie jest żaden breakfast ani lunch, tylko brunch, czyli takie breakfast to lunch, tak, ja jem zawsze dopiero po 12, opędzam kawą po prostu do południa i później wymyślam co na obiad. Zazwyczaj gotuję raz na 2 dni, bo też mi się nie chce, ale nie, że nie chce mi się z lenistwa, może i z lenistwa, to jest nieważne. Można raz na 2 dni gotować, mnie to nie przeszkadza. I później, w zależności jak się czuję, to idę sobie albo na spacer, albo nie idę, tylko sobie siedzę i dziergam, albo oglądam rancho, bo to jest bardzo takie wyspokajające. No i tak sobie żyję dzień za dniem. I tak jak wspominałam, zbieram siły. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie. Całkiem nieźle. No tak. Także, żeby nie przedłużać, bo tutaj nie mam takiego hura internetu jak w Pszczynie, to już skończę te moje wywody. Bardzo się cieszę na ten żakiet. On mi zajmie dużo czasu, bo ten ścieg, tak wracając do tematu dziergania, ten ścieg niby nie jest wymagający, ale jest wymagający dla mnie, bo nie można odlatywać gdzieś w kosmos z myślami, tylko trzeba się jednak skupić, żeby dobrze przerabiać te oczka po kolei. I tak jak mówię, to, że wzór jest prosty, to nie znaczy, że się można nie pomylić. Ja się naprawdę myliłam dużo razy. Ale może to nie był dobry czas jeszcze, żeby zacząć taki wzór i jeszcze z takiej ciemnej włóczki. Dlatego tak się zastanawiałam, czy by czasami nie zrobić pierwszego z tego swetra z tej włóczki. Ale pomyślałam sobie tak, no dobrze, zrobię z tej włóczki i jak już tak naprawdę się znudzę tym wzorem, to już drugiego takiego samego swetra nie zrobię. I stwierdziłam, że jednak będę robiła ten sweterek, chociaż ten by chyba lepiej pasował do tej sukienki. Może i lepiej. No to zrobię ten też. Kiedyś. Tak. Dla Was wszystkiego dobrego. Wspierajcie mnie dalej, bo ja potrzebuję bardzo dużo wsparcia. Tak staram się oczywiście trzymać w ryzach, ale potrzebuję dużo wsparcia i Wy mi to wsparcie dajecie i jestem bardzo wdzięczna za nie. Ale jeszcze jedna prośba, jeżeli chcecie, żeby ten kanał dalej funkcjonował, to lajkujcie i subskrybujcie ten kanał, dlatego że co zauważyłam? Zauważyłam, że nie mogę się przebić przez tą liczbę subskrybentów. Co chwilę jest 1 plus, 2 minus, 2 plus, 1 minus. I stwierdziłam, że jestem fantastyczną osobą dla YouTube'a do zarabiania pieniędzy, ale nie dla mnie, tylko dla YouTube'a. Ponieważ kiedyś w niedzielę coś chciałam odszukać w jakimś filmie i jak zobaczyłam, że na moim krótkim filmie 20-minutowym było 5 bloków reklamowych, każdy blok miał 4 reklamy i nie można było tego pominąć, tylko trzeba było tych reklam wysłuchać. No to nie chcę brzydko mówić, ale bardzo się zdenerwowałam. Ponieważ Wy na pewno tak sobie myślicie, że słuchając te reklamy, chociaż do tego momentu, gdzie je można wyłączyć, to wspieracie ten kanał finansowo również.
ja nie dostaję ani grosza z tych reklam. Po prostu pisałam do YouTube'a, nie dostaję odpowiedzi, czyli nie spełniam jakichś wymogów. Prawdopodobnie nie spełniam wymogów albo w liczbie subskrybentów, albo w minutach oglądania. Do tego nie doszłam, bo ja za bardzo się nie znam na tych regułach. Ale wiem jedno, że algorytm YouTube'a nie chce, żeby mój film gdzieś tam w sieci zaistniał. Ponieważ cały czas ja w zasadzie od roku nie mam większej ilości subskrybentów. Nie wiem, być może nie ma zainteresowania tymi treściami, o których ja wspominam. Może ja się mylę, ale też wiem, że po prostu, no ale algorytm to nie jest człowiek z duszą, tylko po prostu to są roboty, które mają jakieś tam wzory i na nich się opierają. I nie przepuszczają tego filmu, po prostu. Więc taka prośba do Was, bo to jest zniechęcające. Jeżeli widzisz, że masz na przykład, no, ja mam 3300 subskrybentów, no to jest dużo dla mnie. Ja nie ukrywam, to jest dużo. Ale żeby ten film gdzieś mógł dalej zaistnieć, zadziałać, cokolwiek, to trzeba po prostu tych subskrybentów mieć więcej. No i taka prośba do Was, bo tak jak mówię, ja dla siebie to robię, dla Was również, ale tak chciałam taki pamiętnik prowadzić. Niemniej, no nic z tego nie wyniknie. I jeżeli chcemy stworzyć tutaj jakąś taką społeczność miłą, sympatyczną, z dobrą energią, która się wspiera, a faktycznie na tym kanale widzę, że nie ma hejtu, nie ma takich niemiłych komentarzy i jest generalnie przyciąga ten kanał takich fajnych ludzi, fajne osoby, sympatyczne, z dobrą energią, empatyczne. I ja się bardzo z tego cieszę, oczywiście. To zróbmy coś, żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Także taka prośba bardzo gorąca do Was. I mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Bo tu nie chodzi o to, że ja tak chcę cisnąć, żebyście tam lajkowali i tak dalej. Nie, no po prostu takie są realia. Takie są realia, można naprawdę dużo rzeczy robić, a jeżeli nie ma tych subskrypcji, nie ma lajków, to po prostu YouTube tego nie przepuści, a wali te reklamy, tnie te filmy i jest mi, wiecie co, jest mi po prostu przykro, że ktoś może sobie pomyśleć, że ja faktycznie zarabiam na tym kanale, a trzeba te reklamy po prostu wyoglądać. Jest to wkurzające dla mnie, bo ja nie lubię reklam. Osobiście bardzo nie lubię reklam. Tak, dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest sobota i nawet nie wiem którego, bo przecież jestem ślepa zaraz. 22. No tak, zegarek u sąsiada, żeby zobaczyć, który dzień. 22 lutego jest. Także, o, słońce zaświeciło. To zaraz się tutaj zmieniła tonacja. Fajnie. Niech świeci. Muszę zebrać siły, żeby okna umyć, bo naprawdę już są takie brudne i ja nie lubię, jak są brudne okna. No ale nie dajmy się zwariować, no nie, że Wielkanoc, tylko po prostu, no jak są brudne, to trzeba umyć, prawda? Tak, no i dzisiaj może się zbiorę na plażę, a może nie, bo tak prawdę powiedziawszy, to od samego rana mam lenia. A jak mam lenia, to trzeba sobie tego lenia utulić, ukochać, zrobić coś dobrego na obiad, a zrobię coś dobrego na obiad. Pewnie będzie spaghetti, bo lubię, no wiecie, że ja beza i makaron to dwie miłości kulinarne moje. Dobra, koniec, bo się rozgadałam 18 minut, a miało być minut 5. Więc wszystkiego najlepszego. Pięknej niedzieli Wam życzę. Spróbuję szybciutko przed obiadem jeszcze ten film zmontować i trzymajcie za mnie kciuki
Ja Wam posyłam moc energii i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Zabawne to jest. Idą na podłogę. Takie zabawne. O, tutaj tak. Idzie. Za chwilę będzie pływało. Nie, wróci jeszcze. Ojej, fajnie obserwować te ptaki. O, to tutaj idzie. To idzie. Idzie do morza. No idź tam płyń. No, jeszcze tu taka mielizna się zrobiła. I zaraz nóżki schowi i będzie płynęła. Daleko. Elektrownia. Nasza robotynka. Widzicie, już płynie. A to jest taki kawałek. Śmieszne to. Daleko. Taszyska. Więcej jest teraz tych dużo więcej jest tych wron niż mew, zauważyłam. Mewy może są, więcej mew jest może w lecie, ale wron to jest zaczęsienie naprawdę. No i tutaj jest mola. Do mola mam 2 km, ale to jest jeszcze za daleko dla mnie, więc nie dojdę, bo oczywiście doszłabym do tego mola, ale jeszcze trzeba wrócić. No, nie dałabym rady na ten moment. A ja się właśnie zebrałam. Obraz będzie trochę skakał. Oczywiście znowu to było ludzi. Ja się zebrałam zaraz. Tak, po nagraniu tego filmu dla Was o włóczkach zebrałam się i pomyślałam, że jednak pójdę. Jednak sobie pójdę na spacerek, a widzicie, jaki mam czerwony nos. Bo jest bardzo ładna pogoda. Naprawdę jest ładnie. Ale wiaterek mroźny. 7 stopni było, jak wychodziłam na termometrze. No a tutaj taka mielizna jest. O. I dlatego jest tak cicho. Bo jak zauważyliście, tu nie można kręcić przy morzu, bo przy brzegu. Bo naprawdę jest głośno. I musiałabym wrzeszczeć, a jest tyle ludzi. No tak jak wspominałam wczoraj, Wy zobaczycie ten film w przyszłym tygodniu, albo jutro, może pojutrze. Ludzi jest ogrom. Tak mi się oczywiście skojarzyło z pochodami pierwszomajowymi w PRL-u. No tak. Ale ładne słonko, jutro ma nie być słońca, więc stwierdziłam, że jednak nie będę robiła tego obiadu. Zrobię sobie spaghetti na kolację, a teraz pójdę na taki lekki spacerek. Jeszcze kawałeczek, może jeszcze do kolejnego wyjścia i wrócę do domu, bo szkoda. W końcu możemy stać, prawda? Tak, no to już będzie koniec tego filmu. Nie będę już nic więcej dogrywać. Mam czerwony nos jak u świętego Mikołaja. Tak. Może kiedyś znajdzie ten czas, gdzie pójdę do mola. Na molo i no i tam coś tam nagram. A tam zawsze wieje. Także dla mnie to nie jest jakaś tam super atrakcja to molo. Ale
teraz można wejść za darmo, bo jest poza sezonem. Też byłam w szoku w zeszłym roku, jak byliśmy, czy 2 lata temu, że trzeba płacić. No ale tu wszędzie trzeba płacić, wiecie. Komercja. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i